Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało nam się rozpowszechnić ideę Europejskiego Zielonego Ładu, zarówno w środowisku naukowym, samorządowym, ale także i biznesowym. Staraliśmy się inspirować i zachęcać ludzi oraz organizacje do zrównoważonych zachowań. W ramach tego projektu przygotowaliśmy m.in. bardzo ciekawe materiały szkoleniowe dla pracowników poszczególnych szczebli samorządu lokalnego w zakresie wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu. Oczywiście z tych kursów mogą skorzystać wszyscy zainteresowani. Osoby, które skorzystają z materiałów e-learningowych, mają dostęp do aktualnej wiedzy, ale mogą podnosić także swoje kompetencje w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zielony Ład to, jak powiedziałem na wstępie, wyzwanie dla nas wszystkich, a szczególnie w dużych miastach. Unia Metropolii Polskich wydała niedawno publikację Sens i drogi do zielonej transformacji, ale również preferuje, czy też tak jak i Białystok wdraża program Czyste Powietrze Plus. Mówimy też o gospodarce w obiegu zamkniętym, a przede wszystkim tak zwane zero waste, czyli żeby jak najmniej produkować odpadów, które nie będą przetwarzane albo które nie są biodegradowalne. Miasto Białystok przyjęło niedawno nową strategię do roku 2030, gdzie środowisko, gdzie Zielony Ład, gdzie gospodarka o obiegu zamkniętym odgrywa bardzo ważną rolę. Jest to nowe spojrzenie na sprawy, które są związane z ochroną środowiska, z zachowaniem tego środowiska, a przede wszystkim z umiejętnym, oszczędnym gospodarowaniem zasobami środowiskowymi. Samorządy generalnie mają dosyć ograniczony wpływ na przemysł, w tym też na zrównoważony przemysł i gospodarkę obiegu zamkniętego. Istnieją jednak co najmniej dwie kategorie działań, w których samorządy mogą odegrać ważną rolę. Pierwsza grupa działań związana jest z koordynacją pomiędzy różnymi instytucjami, samymi samorządami, ale także biznesem, instytucjami rynku pracy, instytucjami otoczenia biznesu. I tutaj rola samorządów sprowadza się do koordynacji, do animacji, także do edukacji, w tym także mieszkańców. Druga kategoria działań, w których samorządy mogą odegrać istotną rolę, jest już bardziej praktyczna. Jest związana z planowaniem przestrzennym, długoterminowym planowaniem przestrzennym. I tutaj mam na myśli lokowanie inwestycji, określanie zasad lokowania inwestycji na obszarach gmin. Także jest to związane z gospodarką odpadami na terenach samorządów. Także jest tutaj miejsce do tego, aby samorządy mogły zrealizować działania dotyczące przemysłu zrównoważonego. Natomiast uważam, że podstawą do skuteczności działań samorządów jest współpraca samorządów i biznesu, ale przede wszystkim samorządów, budowanie wspólnych strategii rozwoju, budowanie wspólnych partnerstw właśnie na rzecz tworzenia gospodarki obiegu zamkniętego i na poziomie lokalnym, i na poziomie regionalnym. Uważam, że szkolenia dla samorządów są jak najbardziej potrzebne. I też widziałbym tutaj dwie takie kategorie szkoleń. Jedne dotyczyłyby spraw teoretycznych związanych generalnie z gospodarką obiegu zamkniętego i zrównoważonym przemysłem, aby te zagadnienia przybliżyć samorządom. I drugie, już bardziej praktyczne zagadnienia związane są właśnie z planowaniem przestrzennym, z tym, aby tworzyć gospodarkę obiegu zamkniętego, ogniwa tej gospodarki i planować przemysł zrównoważony na terenie jednej gminy, bądź też kilku gmin, czy też wielu samorządów, nawet na poziomie regionalnym. Uważam jednak, że same szkolenia to za mało i jednym z podstawowych elementów związanych ze szkoleniami generalnie powinny być też możliwość obejrzenia przez samorządy dobrych rozwiązań, które funkcjonują w kraju lub za granicą, czyli uważam, że wizyty studyjne,
Współpraca międzynarodowa byłaby tutaj jak najbardziej konieczna. Też powiedzmy sobie szczerze, że polityka Unii Europejskiej czy polityka państwa, jeżeli zakładamy, że mamy wdrożyć Europejski Zielony Ład i wdrożyć elementy gospodarki obiegu zamkniętego, to samorządy muszą być wyposażone w instrumenty prawne i instrumenty finansowe do realizacji działań. Inaczej cała ta koncepcja może być po prostu zbyt teoretyczna, bez instrumentów, które samorządy mogą użyć do wdrażania tej koncepcji. Postaram się zrelacjonować to, w czym uczestniczyliśmy jako Związek Gmin Wiejskich, w jakich działaniach dotychczas. Otóż konsultujemy od wielu lat dokumenty strategiczne dotyczące dofinansowania w różnych formach, również w tych formach produkcji odnawialnych źródeł czy rozproszonych źródeł. Takie stanowisko zawsze jednoznacznie stawialiśmy, żeby uwzględnić czy w regionalnym programie, czy w centralnych programach dofinansowanie do tego typu źródeł. Z czego to wynika? Przede wszystkim z tego, że to pomniejsza koszty i bardzo znacząco wpływa na środowisko. Trzeba wiedzieć, że jeżeli chodzi o energię głównie elektryczną, jest ona dotychczas produkowana w dużej mierze z tak zwanych brudnych źródeł, czyli głównie z węgla. Każda forma wsparcia rozproszonej produkcji lokalnej zmniejsza te emisje, mniej obciąża sieci energetyczne i skala, która w tej chwili w ostatnim okresie programowania była na terenie naszego województwa wsparcia, to jest około 100 milionów złotych. Głównym bodźcem jest aspekt ekonomiczny. Jesteśmy wręcz zmuszeni do działań w naszych obiektach, głównie użyteczności publicznej, w poszukiwaniu zmniejszenia kosztów ich funkcjonowania. Czyli wszelkie instalacje, które dotychczas budowaliśmy, które w tej chwili też budujemy, mają służyć zmniejszeniu wydatków bieżących, bo no niestety sytuacja ekonomiczna wielu gmin jest trudna i zakładam, że przy tych wskaźnikach inflacyjnych, niepewności rynku będzie jeszcze trudniejsza. Drugi aspekt jest bardzo prozaiczny. Wszelkie działania, które służą naszym mieszkańcom, wpływają też na ocenę naszej pracy, a jesteśmy, jak wiemy, w systemie kadencyjności i każde działania, które podejmujemy my jako samorządowcy, jako wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, wpływają na ocenę, no i potencjalnie na przyszłe wyniki dla tych, którzy przynajmniej starają się w długofalowym okresie zarządzać naszymi samorządami i myślę, że to jest ten aspekt też bardzo istotny, motywujący do szerokich działań. Zaczynaliśmy pierwsze projekty, nie tylko my w gminie, ale w wielu gminach. Zainteresowanie było znikome. Były to niekiedy jakieś jednostkowe osoby, które w ogóle zainteresowały się formami wsparcia, dofinansowania do przedsięwzięć w kierunku odnawialnych źródeł czy zmniejszeniu emisyjności codziennego naszego funkcjonowania. W tej chwili na przykładzie wielu gmin jest wręcz niedosyt środków, jest duże zainteresowanie i jakikolwiek konkurs czy projekty, które możemy realizować wspólnie z mieszkańcami, już niestety niekiedy nie zaspokajają wszystkich potrzeb. I to jest to budowanie świadomości. Te szkolenia czy różne formy edukacji społeczeństwa mają wpływać na to, żeby ludziom pokazać, jak możemy żyć w zgodzie z naturą, jak możemy wydatkować mniej na nasze codzienne funkcjonowanie. I myślę, że potrzeba takich szkoleń, może niekoniecznie nazywając to szkolenia, ale czy forma pogadanek, czy forma zdalnych przekazu informacji dotyczących środowiska i efektów działania naszego codziennego życia i uświadamiania ludzi, że możemy to robić w sposób bardziej efektywny, przy mniejszych wydatkach i z pożytkiem dla otaczającego nas środowiska. Myślę, że to jest najistotniejsza potrzeba. Budowanie świadomości mieszkańców.